Co my tu mamy? Polycolor, Prismacolor i Derwenty. Siemanko ludziska, dzisiaj przychodzę do was z nowym lookiem. Oczywiście nie jest to na stałe, więc nie obawiajcie się, nie będę cały czas różowa. Chciałabym dzisiaj wam powiedzieć, jak dobrać idealnie do siebie kredki, tak żeby po prostu wam to odpowiadało. Powiem oczywiście o tym, które kredki ja przetestowałam, które uważam za najlepsze, ale oczywiście w tym wszystkim będzie zawarta też moja jakby taka metoda poszukiwań, dzięki czemu sami nie musicie korzystać z tych samych kredek co ja i też możecie spokojnie sobie dobrać coś, co jest pod was. Tym bardziej, że nie każdy chce rysować dokładnie w takim samym stylu jak ja, chciałby osiągnąć może jakiś inny efekt i do tego efektu są na przykład potrzebne niekoniecznie Prismacolor, który ja tak bardzo wychwalam, dlatego w tym odcinku poruszę temat właśnie tych poszukiwań. Na samym początku zaczęłam od kohinorów i chyba tak jak każdy, bo to jest bardzo tanie, są to jednak artykuły artystyczne i jakby nie patrząc mają świetną pigmentację. Jeśli chodzi o kredki, to osiągnąć jakiś fajny, taki wyrazisty kolor, to nimi jak najbardziej, więc jeśli chcecie kolorować coś prostego, załóżmy pokolorować mandalę, ale niekoniecznie chcecie korzystać z przejść kolorystycznych, to kohinory są jak najbardziej na plus. Tylko trzeba brać pod uwagę, że są różne kohinory. Na samym początku kupiłam sobie kohinory Progresso. Są to kredki bardzo fajnie napigmentowane, są kruche, nie posiadają drewnienka, no tylko właśnie nie przejścia kolorystyczne nie za bardzo. Za dużo też nie możecie nimi działać z tego względu, że co jak co, ale to jest bardzo mała paleta kolorów. Nie jestem pewna, czy jest większa paleta. Interesowałam się tym, po prostu bardziej się nie zagłębiałam. Mi one nie podpasowały, w ogóle mi nie służyły, więc po prostu sobie leżą. Alfie, kochanie. Oczywiście jeszcze Polycolor i Mondeluzy, tak samo, no są to kredki ok. Ja bym też nie powiedziała, że są to kredki dobre na sam początek, jeśli chodzi o naukę rysowania, bo tak jak mówiłam, wszystko zależy, co chcecie robić. Jeśli chcecie robić portrety i chcecie, żeby były one gładkie, hiperrealistyczne i w ogóle, sorry, kohinor musi iść jako, nie wiem, rozpałkę do grilla albo kominka, cokolwiek, ale na pewno nie do rysowania, bo one średnio się łączą. W ogóle mieszanie kolorów, zapomnijcie o tym, że można tutaj coś działać. Będzie brudno, będzie grudkowato, będą kreski, nie będzie estetycznie, więc jeśli chcecie mieć estetyczne prace, no to na pewno nie tymi kredkami. One są bardzo upierdliwe i nawet najlepszy papier nie spowoduje, że zrobicie coś fajnego tym. Proste rzeczy, jak najbardziej płaskie. O, właśnie, płaskie i też nie wymagające jakichś zbyt skomplikowanych odcieni albo zbyt skomplikowanych przejść czy warstwy w ogóle. Pewnego razu trafiłam jeszcze na Derwenty, zauważyłam, że one są w takiej samej cenie jak Prismacolor. Znaczy z takiej samej. No teraz wam nie powiem dokładnej ceny, bo ja kupowałam je na sztuki. Za jedną kredkę dałam albo 6, albo 7 zł. Właśnie nie w takich samych okolicach jest Pryzma. I tak sobie pomyślałam, kurczę, jak czasami mi brakuje jakiejś kredki z Pryzmy, no bo wiadomo, się kończą, a w sklepie akurat mam Derwenty, to może one jakoś będą łączyły się z Pryzmą i jak mi czegoś zabraknie, no to będę mogła jakby użyć tego jako zamiennika. Niestety tak się nie stało, okazało się, że Derwenty nie łączą się z Pryzmą i od razu je odradzam, ponieważ są to kredki właśnie z tej samej półki cenowej, a są gorsze. One są bardzo twarde, ciężko się mieszają, grudkowate, zrobić coś gładkiego albo jakąś ładną taką wyrazistą kreskę, która nie będzie poszarpana po brzegach. Masakra, więc wydajecie tak naprawdę pieniądze za coś, co niekoniecznie będzie ok. Ja tutaj jeszcze właśnie nie wspomnę o tym, że właśnie testowałam je kupując 4 kredki właśnie z Derwentów. Nie kupowałam więcej, kupiłam sobie tylko odcienie szarości, więc też nie jakieś podstawowe kredki typu żółty, czerwony, zielony i niebieski, bo w ten sposób nie przetestujecie sobie kredek, czy one fajnie się ze sobą łączą. Mając kredki pochodne, możecie zobaczyć, czy możecie osiągnąć taki ładny, równy gradient. Wiadomo, że czerwony z zielonym będzie się gorzej łączyć niż na przykład bordowy z jasnym czerwonym, prawda? Więc musimy wybrać sobie jakieś kredki, które będą właśnie jakby ze sobą współgrające i wtedy testujecie sobie na papierze, jak wam łatwo jest osiągnąć jakiś tam gradient. I tak samo zrobiłam właśnie z Pryzmą, wzięłam sobie też kolory szarości, przetestowałam sobie, no i Pryzma wygrała, ponieważ była bardziej wygodna do tego, żeby w ogóle połączyć te kolory. Tutaj trzeba było mocniej przyciskać, bardziej się jakby
Alfik, nie gryź mi kapcia. Bardziej trzeba było się jakby tak wysilić, a i tak efekt nie był jakiś super, więc to też jest takie zniechęcające. Słuchajcie, no wybieracie sobie jakieś kredki, jeszcze wybieracie sobie te z wyższej półki i nagle się okazuje, że co byście nie zrobili, to jakość waszego rysunku jest słaba. W pewnym momencie jest coś takiego, że człowiek się zniechęca do kredek i sobie myśli, dobra, rozumiem, pewnie tutaj o to chodzi, że kredki są takim medium, że nie można zrobić czegoś fajnego, a to jest nieprawda. Po prostu te produkty, które są dostępne w Polsce, tak często są słabe. Jeśli chodzi o Faber-Castell, to miałam Faber-Castell, ale nie mam pudełka, więc wam teraz tego nie pokażę. Korzystałam z nich dość długo, były to jednak zestaw akwarelowy, więc raczej taki nadający się do rozwadniania, ale wierzcie mi, jeśli chcecie rozwadniać cokolwiek, to wybierzcie farby, nie kredki. Po prostu przy kredkach tracicie pigmentację, tracicie wyrazisty kolor, a przy jakichś takich fajnych, dobrych akwarelach możecie osiągnąć wyraziste kolory przy rozwadnianiu, więc co jak co, ale wybór kredek akwarelowych nie wiem do czego służy. Co to Faber-Castell jeszcze jakoś się utrzymywał zanim kupiłam pryzmę, ponieważ były to kredki bardziej miękkie i dzięki temu jakby nie drażniły tak bardzo jak Derwenty czy Kohinoor. Praca była wygodniejsza, no ale miałam małą paletę kolorów, więc też za dużo nie mogłam zrobić. Faktem miałam te kredki jeszcze pochodne, że tam miałam na przykład jakiś ciemny granat, zwykły niebieski i błękitny, dzięki czemu właśnie mogłam przetestować sobie te przejścia kolorystyczne, czy gradient można osiągnąć. Niestety dużo kresek, dużo grudek, dużo brudu. Później zakupiłam pryzmę kolor. W samym początku kupiłam 60 sztuk. To jest akurat zestaw portretowy, który całkiem niedawno sobie kupiłam, bo chciałam mieć jakby takie oddzielne pudełko. No po prostu brakowało mi już kredek do skóry, więc zamiast po prostu wybierać pojedynczo każdą kredkę, która mi jest potrzebna, po prostu wzięłam sobie zestaw i było o wiele szybciej. Na samym początku 60 kredek jest wystarczające, jeśli ktoś chce się uczyć właśnie kolorowania kredkami, to powinien od samego początku używać tych, którymi efekt może osiągnąć taki, jak właśnie zaplanował. No, jeśli chcecie portrety, jeśli chcecie realistyczne rzeczy, jeśli chcecie robić coś, co jest 3D, a przy okazji jest bardzo takie gładziutkie i niekoniecznie widzimy te grudki i kreski takie jakby charakteryzujące te kredki, to właśnie nie korzystacie od razu z pryzmy. To nie jest tak, że one są jakoś strasznie drogie. Słuchajcie, 6,50 za kredkę to nie jest jakiś wielki wydatek. Z tego co wiem, Polychromos i Pryzma mają bardzo zbliżoną paletę, w sensie nie możecie kupić sobie i tego i mieć więcej kolorów. No niestety one się w miarę jakoś tak pokrywają ze sobą, czyli jeśli macie konkretny zielony, no to one nie będą mieć jakiejś dużej różnicy, więc nie można sobie ułatwić życia i mieć więcej kredek. Niestety musimy wybrać albo Pryzmę, albo właśnie Polychromos, jeśli chodzi już o takie kredki, które są lepsze i można osiągnąć nimi taki fajniejszy efekt. No ja mimo wszystko będę zawsze zachęcać do Pryzmy, ponieważ ona posiada w sobie wosk, a nie olej i wosk o wiele lepiej nadaje się do rozcierania i wygładzania rysunku. Biała kredka jest niezastąpiona, jeśli chodzi o Pryzmę. Jest to najlepsza biała kredka, jaką możecie w ogóle znaleźć, więc nawet kupowanie na sztuki tej białej to jest coś. A właśnie, jeśli już mowa o białej kredce, w tym zestawie trzymam właśnie białe kredki, bo mój zestaw akurat do portretów leży na biurku, z którego oczywiście korzystam. Za to tutaj trzymam zapas białych kredek, bo one niestety bardzo szybko schodzą. Są to kredki bardzo miękkie i najczęściej jaka kredka właśnie schodzi, to niestety biała, bo ona nadaje się do wszystkiego, do wygładzania, do rozjaśniania. Ona jest używana zawsze, nawet jeśli mamy ciemny rysunek, to i tak ona bierze duży udział w każdej pracy. Dlaczego jeszcze wspominam o tym, że 60 kredek jest dobry na początek, a nie na przykład 24? 24 niestety ma tak małą paletę barw i poczujecie po prostu takie ograniczenie, że jedynie co możecie narysować to może kwiatka albo jakąś kolorową słówkę, coś takiego, co nie wymaga zbyt dużo kolorów, ale jeśli chcecie na przykład osiągnąć hiperrealistyczny portret, gdzie macie bardzo dużo kolorów skóry, to w takim zestawie 24 to tego koloru skóry nawet nie ma. W 60 kredkach już jest kolor skóry, ale taki bardzo okrojony i zazwyczaj możecie osiągnąć efekt skóry takiej bardzo pomarańczowej, niekoniecznie realistycznej. Brakuje takich odcieni pod lawendę, pod fiolet, pod brudny róż, który właśnie nadaje takiego bardziej realizmu w portretach.
I to są bardzo ważne kredki, które już występują albo w zestawie 150 kolorów. Ja kiedy tak wczułam się w Prysmę i stwierdziłam, że to są kredki wymarzone dla mnie i nie chciałabym niczego innego, kupiłam właśnie zestaw 150 kredek, czyli ten największy. Większego już nie ma i to jest akurat dobre, bo wtedy już macie wszystko przed nosem i wiecie wtedy, których kredek używacie najczęściej. Mam takie kredki, które może użyłam z 2 razy, albo zrobiłam jakąś jedną kreskę, naprawdę praktycznie są nieużywane i faktycznie one leżą, ale połowa z tych kredek, z tych 150 jednak jest używana bardzo namiętnie. No i ja tam raz na jakiś czas po prostu sobie domawiam. Mam taką swoją już listę, taki rozpis numerów, kolorów, które używam najczęściej i jeśli już mi coś brakuje, to ja sobie wtedy to domawiam. Więc to jest chyba najlepsza metoda, wtedy wychodzi taniej. Faktem przy takim tempie rysowania jak ja mam, no to trochę tych pieniędzy idzie, ale biorąc pod uwagę osoby, które mogą rysować tak bardziej dla siebie i raz na jakiś czas, to muszę powiedzieć, że kredki nie są jakimś super wydatkiem. Ja jeszcze rysuję prace, które są na formacie A3 i jest to z pełnym tłem, więc koloruję wszystko, a wiem, że są przecież takie prace, które nawet nie posiadają tego tła, tylko na przykład ktoś się skupia tylko na postaci albo narysuje jakiegoś psa. Jakby zużywalność kredek nie jest taka tragiczna. O wiele gorzej jest to w markerach. W markerach naprawdę one schodzą jak woda. Kredki starczą nam o wiele na dłużej, więc jeśli uważacie, że wydatek na kredki jest jakiś strasznie duży, to ja wam powiem, że niekoniecznie. Istnieją takie hobby, które wyciskają z nas tyle hajsu w ciągu roku, że to się w głowie nie mieści, więc pierwszy zakup właśnie jest taki trochę nieprzyjemny, że tak trochę boli, że jednak trzeba wydać te pieniądze na kredki, no ale jeśli tak się sprężycie albo będziecie sobie odkładać specjalnie na to, żeby sobie kupić taki zestaw jak ja mam, no to później jak już go macie, to jest o wiele łatwiej i kupowanie właśnie na sztuki. Jeśli sami chcecie się przekonać, czy warto kupować Prysmę, a nie chcecie wydawać pieniędzy nawet na te 60 sztuk, to mimo wszystko nie kupujcie zestawu 24. Nie opyla się. Tak jak ja to zrobiłam z derwentami. Możecie na markery.pl albo na Allegro zamówić sobie właśnie kilka sztuk Prysmy. Wybierzcie sobie najlepiej jakieś tam kolory i możecie później z innych kredek też tak kupować. W plastykach bardzo często można znaleźć kredki na sztuki, właśnie derwenty, kohinory, nie wiem czy polichromosy. Myślę, że zależy jaki sklep. Jakby nie patrząc, dystrybucja Faber-Castell istnieje w Polsce, dystrybucja Prysmy Color nie istnieje, więc tutaj jest taki już większy problem, że nie możecie pójść do pierwszego lepszego sklepu i kupić Prysmę. I akurat w Prysmie to, co zniechęca najbardziej ludzi do kupowania, to fakt, że te kredki trzeba koniecznie zamówić, bo innej drogi nie ma. Chyba że jesteście z Łodzi, no to możecie odebrać te kredki na miejscu. Są jeszcze kredki karandasze, ale one są bardzo drogie i nie ma kredek na sztuki, więc w tym przypadku, jeśli już ktoś by chciał się zdecydować na takie kredki, to albo osoba, która jest super dziana i co mi tam, mogę wydać tyle pieniędzy na kredki, tam chyba 2000 one kosztują, czy 1,5, już nie pamiętam, za 70 sztuk nawet. Więc są dość drogie. Albo właśnie jeśli ktoś pracuje kredkami, czyli jest tym profesjonalistą, zarabia na tym, że rysuje kredkami, więc raczej inwestuje już w takie rzeczy. Ja jeszcze karandaszy nie miałam w swoim posiadaniu, ale jeśli uda mi się je nabyć, to na pewno zrobię odcinek o tych kredkach i powiem, jaka jest różnica. Te moje rady nadają się oczywiście dla osób, które planują jeszcze kupowanie, nie wiem, pasteli, markerów, obojętnie. Po prostu kupowanie na sztuki bardziej się opłaca i wychodzi taniej, dzięki czemu macie większą pewność, że ten produkt jest dla was właśnie idealny i nie chcecie nic innego. Bo jeśli skupicie się na tym, że ktoś wam, nie wiem, poleci Kohinoora, kupicie go i stwierdzicie, że nie, kredki są beznadziejne, to jest to jednak bardzo krzywdzące, bo może was ominąć naprawdę bardzo fajna zabawa, chociażby z taką Prysmą. I gdybym ja została przy Kohinoorze, no to z pewnością bym bardzo siebie skrzywdziła, bo cieszę się, że mam te Prismacolor i że rozwinęłam się już do takiego poziomu, a nie innego i oczywiście będę się dalej rozwijać. W przyszłym odcinku chciałabym może poruszyć temat właśnie tego zestawienia Prismacolor i Faber-Castell Polychromos, bo strasznie głośno jest o tym, że Polychromos lepsze, Prismacolor lepsze i tak dalej, i tak dalej. Chciałabym zrobić taki porządniejszy filmik, jaka jest różnica, bo najczęściej trafia mi się to, że osoby, które oceniają kredki, zazwyczaj mają styczność tylko z jedną marką, na przykład rysują tylko polichromosami i mówią, że Prismacolor jest do dupy, bo na forum czytali, więc
kiepska chyba ta recenzja. Postaram się dla Was zrobić jakiś taki porządniejszy filmik, gdzie naprawdę będziecie mogli dokonać takiej solidnej oceny, które faktycznie kredki są lepsze. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten odcinek do końca. Do zobaczenia do następnego odcinka i pa pa!